It's what I'm starting to hear, the whispers reach in my ears, a warm and... Witajcie w najnowszym vlogmasie. Dzisiaj zajmujemy się porządkiem. Trzeba w końcu porządnie posprzątać mieszkanie, żeby później nie mieć najgorszego na samo zakończenie i na spokojnie gotować potrawy i ogarniać takie świąteczne rzeczy. Tym bardziej, że dzisiaj, jutro będziemy układać choinkę. Chciałabym też trochę się odprężyć w końcu, a jak jest bałagany, to i bałagan jest w głowie. Więc sprzątamy. W sypialni nie mam dużo do posprzątania, więc zaczniemy właśnie od sypialni. Muszę ogarnąć moją to miejsce, gdzie mam kosmetyki wszystkie, pościelić łóżko, podkurzać oraz umyć podłogi. Jest też jeszcze walizka do rozpakowania. Tak, mam ją! Dajcie znać, czy Wy jesteście też osobami, które walizki nie lubią ogarniać i zawsze zostawiają to na samo zakończenie. Year when there's joy all around, a special feeling that is easily found. Wiecie co? Schowki są fajne, ale jak się nagromadzi takich rzeczy mnóstwo, to potem po prostu zaczynasz się człowiek wkurzać, że nic tam nie działa, jest bałagan i trzeba ciągle coś sprzątać, ciągle coś wyciągać, więc już się zdenerwowałam, a się namęczyłam, ale chociaż trochę ogarnęłam. Kiedyś zamontujemy tam te półki. Obiecuję sobie przez cały czas i nie wiem, czemu tu ścieka woda. Doesn't come from a store at the mall, but you can feel it each time the jingle bells call. Merry Christmas, baby. Merry Christmas with love. Ogólnie czas nastał, żeby posprzątać moją toaletkę. W ogóle w przyszłości chciałabym się jej pozbyć. Takie mam w przyszłości plan, żeby tutaj troszkę pozmieniać tą całą tą sypialnię. Jest plan rozszerzenia w ogóle całej tej garderoby, żeby mój mąż tutaj się zmieścił. Pozbyć się tej całej toaletki tutaj, bo ona nie ma dla mnie sensu. Ja jednak z niej nie korzystam, więc stwierdziłam, że lepiej by było się po prostu jej pozbyć i rozszerzyć właśnie na to miejsce garderobę. I na przykład zrobić sobie taką małą stojącą toaletkę koło naszej klimatyzacji. Pewnie w przyszłości ta klimatyzacja też zniknie, dlatego tam przy oknie częściej bym korzystała właśnie z toaletki, która tutaj się niszczy. Patrzę, co jest do wyrzucenia, co używam, a co nie. Przy okazji muszę tutaj to poukładać, bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio ją ogarniałam w taki, wiecie, porządny sposób, więc przyda się posprawdzanie, co jest do wyrzucenia, które rzeczy używam, a które nie, bo na przykład tu mam do włosów różne rzeczy. In the old-fashioned way, feel the runners flying over the snow. The horses just seem to know the way to go. Nie wiem, jak Wy sprzątacie swoje toaletki, ale ja staram się wszystko układać według przeznaczenia, czyli mam na przykład półeczkę z pierdółkami, mam półeczkę, gdzie mam wszystkie rzeczy do włosów poukładane, mam półeczki, gdzie mam wszystkie takie małe próbki, dzięki czemu jak jedziemy na wycieczkę, to po prostu sobie dokładam z tego miejsca moje kosmetyki. Bo nigdy nie biorę tych takich pełnych, dużych opakowań, bo moim zdaniem jest to bez sensu, żeby tachać wszystko. Tym bardziej, że to jest ciężkie i zajmuje sporo miejsca. Też używam kosmetyki tak, że mam małą półeczkę na kosmetyki tutaj i to znajdują się wszystkie kosmetyki, które w tym momencie używam albo są w najszybszym czasie do zużycia. Dlatego troszkę mi to pomaga jakoś tak tutaj ułożyć i sprawdzić, co gdzie trzeba poukładać.
od jakiegoś czasu też zaczęłam używać moją kosmetyczkę. Kiedyś Wam pokażę, co tam w środku jest, bo to są kosmetyki, które najczęściej używam do makijażu, dzięki czemu to jest taka kosmetyczka, gdzie mogę przechodzić z pokoju do pokoju, tam gdzie jest lepsze światło, dzięki czemu makijaż staje się przyjemniejszy i do tego, jak się pakuję na przykład gdzieś wyjeżdżając, to po prostu tylko zamykam, wrzucam do mojej walizki i nie muszę się przejmować. To też jest dobre to, że jak rano się pakuję, maluję i muszę to od razu spakować, to nie latam nigdzie. Tutaj wszystkie takie najważniejsze rzeczy mam w tej kosmetyczce. W Korei współpracownicy lubią się dzielić różnymi rzeczami i dzięki temu my dostaliśmy mandarynki. Te mandarynki niby są jakieś takie specjalnie dobre, więc przetestuję sobie. W ogóle to jest fajna część kultury koreańskiej, to, że właśnie lubią się dzielić, lubią kupić właśnie coś w prezencie, tak po prostu. Czasami właśnie jak wspominałam Wam, jak się wyjeżdża gdzieś na wycieczkę, to też kupują z tego miejsca jakieś fajne pamiątki. Nie są takie słodkie i moim zdaniem dlatego są bardzo smaczne. Merry Christmas, baby. Merry Christmas with love. Później jeszcze przed wejściem, z którym... 오빠도 알고 있던데요? Why you eat everything? You don't know Korea culture. Watch TV and sit sofa with 당신 puppy 누구니까? market and eat one box of mandarin. It's Korea culture. Oh, 죄송합니다. what? This is really Korean culture? Yeah. Why? We do everyone. Why? 엄마 저기 있잖아. 엄마 오늘 좋은 Why? 소식 They do. 있다. 아 뭔데? 의사쌤이 아빠, 퇴원해도 될 것 everyone 같다고 다음 주에 퇴원 날짜 I 잡혔다. know about 진짜? chicken. 어머 이제 우리 집 가서 편하게 잘 In 생각하니까 winter, 너무 mandarin. 좋다. I przypominam sobie, jak wypowiedziała te słowa. Muszę lecieć, obowiązki wzywają. Spójrzcie, mój mąż był po Eliasza i kupił mi Pumopang. Pumopang z siukrim, czyli z takim specjalnym ala budyniem. I kupili razem pizza Pumopang, a dla mnie nie przynieśli. tylko 크림 피자 좋아. Tu pizza. Ah, you want to? 그러니까 많이 가져와야지. Dobra, mamy przygotowane jedzonko. Tu są warzywka. Mamy też pokrojoną marchewkę, bo lubimy wrzucić. Bulionek się gotuje. Sosy to jest ponzu i sweet chili sos. Ja lubię. A mięso zakupiliśmy przez internet takie cienko krojone. To jest wołowina. Słuchajcie, tutaj taki mały disclaimer, jest nowy dzień, ale wczoraj już nie miałam siły do nagrywania odpowiedzi na Wasze pytania, więc dzisiaj dogrywam. Kolejny vlog też będzie specjalny, dlatego że będziemy ubierać choinkę, więc zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeżeli nie chcecie przegapić. A tak poza tym odpowiem na pytania, które mnie także zaciekawiły, bo nie wiedziałam, że może to Was tak bardzo zainteresować, o ostre jedzenie. Czy boli mnie brzuch po jedzeniu ostrego jedzenia? I czy nie mam problemów żołądkowych? Słuchajcie, powiem Wam tyle, że jak na początku przeprowadziłam się do Korei i to był taki mój początek, to nie mogłam wyjść zjeść na zewnątrz niczego. Po prostu za każdym razem bolał mnie tak żołądek, miałam takie skurcze żołądka, że każde wyjście oznaczało to, że będę cierpiała. Dlatego
Przez dłuższy czas w ogóle nie jadłam ostrego jedzenia, starałam się dużo nie jeść na zewnątrz, chociaż chciałam próbować różne potrawy, to niestety mój żołądek odmawiał mi posłuszeństwa, ciągle mnie bolał. Dopiero chyba po roku czy 1,5 roku mieszkania tu w Korei mój żołądek na tyle się przyzwyczaił do tego jedzenia, że mogłam już wychodzić bez stresu z domu. Naprawdę, nie pomyślałabym nigdy, że będę miała aż taki ból żołądka i skurcze, że będę miała stracha wychodzić z domu i coś na zewnątrz zjeść. A co do ostrego jedzenia, podobnie jak w ogóle z jedzeniem w Korei, nie mogłam jeść za bardzo ostrego jedzenia, bo od razu żołądek mnie bolał. Wszystko naprawdę tu się ściskało i jedyne miejsce to była toaleta, gdzie chciał człowiek wyjść. Ale teraz im mój level ostrości się zaczyna zwiększać, tym mój żołądek stał się odporny na ostre jedzenie. Mogę więcej ostrego jeść, ten level przekraczam tą linię, gdzie kiedyś na przykład od razu bolał mnie żołądek, to teraz ta linia została zachwiana i jest wyżej. Oczywiście tutaj każdy ma inny level i on może się zwiększać albo po prostu w ogóle możemy nie mieć przystosowanego żołądka do ostrego jedzenia i ten ból będzie. Ale u mnie właśnie tak jak mówię, przyzwyczajenie i mieszkanie w kraju, gdzie ostre jedzenie jest popularne, w wielu restauracjach ostre jedzenie znajdziecie, to jednak ten żołądek mi się przyzwyczaił i na przykład już czasami wolę wybrać coś ostrzejszego niż na przykład bez tej nutki ostrości. I tutaj też jest kolejne pytanie, czy to ostre jedzenie nie zabija innych smaków. Tutaj to jest taka cienka granica, jak w większości rzeczy, cienka granica, którą bardzo szybko przekroczyć i niektórzy Koreańczycy ją przekraczają. I to też zależy od Waszego levelu, jak Wy przyjmujecie ostre jedzenie. Im wyższy ten level, tym potraficie odróżnić smaki, które towarzyszą właśnie smaku ostrym. Ale jeżeli nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, albo już jest coś too much, bo po prostu najważniejszym aspektem tego jedzenia jest to, że ma być piekielnie ostre, to wtedy już innych smaków niestety nie czujemy. Jest z tym trochę problem w Korei, bo czasami jest to przegięcie w tą właśnie stronę przesadzania z tą ostrością i to też zależy oczywiście od Koreańczyków, bo nie wszyscy Koreańczycy trawią ostre jedzenie, nie wszyscy są fanami ostrego jedzenia, a większość Koreańczyków to jednak jest na takim middle, tak zwanym, w takiej połowie ostrości. To nie jest tak, że wszyscy przypadają za super ostrym jedzeniem, ale też nie wszyscy lubią na przykład takie zwykłe, nieostre jedzenie. Dlatego tutaj wszystko zależy od preferencji i też było zapytanie, czy jak starsi Koreańczycy. Starsi Koreańczycy najczęściej zostają na tym levelu middle, a middle to jest taki ostrość kimchi tak zwane, czyli bardzo lubią kimchi jeść, lubią ostrość kimchi i to jest ten middle, który u nich jest uznawany za dobre, ostre. I tutaj właśnie też jest to, że wtedy ten smak jednak przenika z innymi smakami, możemy wyczuć inne smaki. Młodzi oczywiście wybierają te piekielnie ostre, chcą się popisać, chcą też pokazać, że potrafią zjeść naprawdę ostre jedzenie i też to im sprawia przyjemność. A z wiekiem ten level ostrości po prostu się zmniejsza i wolimy zjeść właśnie takie ostre kimchi, niż na przykład wypalić sobie buzię super ostrością. Więc to nie jest tak, że z wiekiem przestaje się tutaj jeść ostre jedzenie. Ono przez cały czas zostaje, ale ten level jest zmniejszany. Druga rzecz to pytanie, jak sobie radzą starsi ludzie z ostrością. Oni nie muszą sobie radzić, bo zostali przyzwyczajeni od młodości do ostrego jedzenia. Jak byli młodzi, jedli to takie kimchi dla dzieci, później przechodzili na
na większą zawartość tej ketaminy i im starsi to po prostu jeli ostrzejsze, a potem to schodziło coraz niżej i teraz starsi ludzie raczej decydują się na mniej ostre jedzenie, ale nadal jednak ostre. I też się zastanawiałam w pewnym momencie, bo mnie to interesowało, jak to działa, czy ostre jedzenie nie wpływa na zachorowalność na raka jelita grubego, dlatego że w Korei jest bardzo wysoki. Jak w reszcie świata jest 18% przypadków zachorowalności na raka jelita grubego na 100 tysięcy przypadków, to tak w Korei jest 54, więc to jest naprawdę ogromna liczba i się zastanawiałam, czy to nie jest też powód tego. Z tego, co wyczytam, to nie, dlatego że tutaj bardziej chodzi o styl życia Koreańczyków, czyli dużo picia, ostrego jedzenia, zero odpoczynku, często troszkę śmieciowego jedzenia, bo niestety im dalej idziemy, to w Korei już częściej to jedzenie jest dużo niezdrowsze niż kiedyś było jedzone za czasów na przykład naszych rodziców. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się spodobały odpowiedzi i dzisiejszy film trochę posprzątaliśmy, trochę ogarnęliśmy mieszkanie. Ja dzisiaj też się za to zabieram i będziemy ubierać choinkę. Przygotowujemy wino, więc jeszcze raz zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem, czyli już jutro. Pa!